Dzień dobry internecie. W dzisiejszym odcinku jazda na winklach za czeskim Lokalesem, skutki powodzi po czeskiej stronie, dowiecie się do czego służy kufer motocyklu, a na koniec opowiem Wam po co są czerwone asfalty w Czechach. Zapraszam. Po krótkim odpoczynku ruszamy na OS-a, czyli odcinek specjalny ukierunkowany głównie pod winklowanie. Od tego odcinka wprowadzam skalowanie jakości dróg, żebyście też wiedzieli na co się piszecie. I tak właśnie od jedynki, czyli stan najgorszy drogi, do piąteczki, czyli Picabello, można naprawdę fajnie pozasuwać. No i tak ruszając z naszego miejsca noclegowego wzdłuż kierunku drogi 312, fajna urokliwa droga wzdłuż rzeki i lasów, no asfalt pozostawi do życzenia. Druga 44, piąteczka, naprawdę bardzo dobrej jakości asfalt, droga kurtlowa wśród motocyklistów, tam koniecznie polecam się przejechać, jak będziecie mieli taką możliwość. No i później pod koniec drogi naszego odcinka specjalnego 11, to i czwóreczka, jakieś tam ubytki małe są, ale asfalt ogólnie też bardzo dobrej jakości, także zapraszam. Tak, dobra. Jedziemy. Pierwszy taki odcinek, tak zwany specjalny, który sobie tutaj ustaliliśmy, to na drodze 312. Droga całkiem fajna, bo idzie wzdłuż tak naprawdę rzeki, lasów, mały ruch. No i wszystko było fajnie, gdyby ta jakość asfaltu była lepsza. No niestety pozostawia sobie wiele do życzenia. Przeważnie tutaj na początku to jest dziura na dziurze i trzeba po prostu uważać. Na winklach się tak składać trochę na kwadratowo. No ale jakiś tam super, aż takiej dramatu, no, tragedii nie ma. Mam nadzieję, że tą drogę kiedyś wyremontują, bo już tak 3 lata na nią jeżdżę i fajnie było, gdyby była naprawdę wyremontowana. No widoki przednie, tutaj mamy taką sytuację w Czechach i to muszę pochwalić, bo w Polsce to się zdarza rzadko raczej. Jedziemy za samochodem, winklujemy, no, widzi tam jakąś grupę motocyklistów. No, dosyć dobrze jedzie. Wiadomo, Czesi po górach to mam wrażenie, że świetnie jeżdżą. No, ale zobaczcie tą sytuację, że dojeżdżamy do tam takiego terenu bardziej w cudzysłowie zabudowanego. Zwalnia, wyrzuca kierunek na prawo, że mam go wyprzedzić i podziękowanie i jedziemy dalej. No i to jest, można powiedzieć, że reguła, bo bardzo często to się właśnie zdarza.
pewnym momencie natrafiliśmy na motocyklistę czeskiego lokalesa, no i tak sobie mówię, no pojadę sobie za nim. Pewnie zna drogi. Mówię, jak gdzieś coś stoi, to pewnie pojedzie zachowawczo, może się czegoś poduczę, no bo wiadomo, lokalesi zawsze lepiej jeżdżą niż przyjezdni, więc... No i tak na to liczyłem. No i tak jechałem z tym motocyklistą, mówię, kurczę, no rzeczywiście zachowawczo jeździ. No składa się, mówię, normalnie, bez jakichś tam większych przegięć. Mówię, może początkująco, albo tak po prostu ostrożnie jedzie. No i tak jechaliśmy, czekaliśmy na jakiś tam rozwój wydarzeń. Mówię, może coś nam zaskoczy. No ale przez taki długi okres czasu nic się nie działo. Nawet jak były tam, wiecie, 90, no to on tam z 80, 76, mówię, tak jadę za nim, może coś wie i tak się czaiłem. I tutaj w przyspieszeniu puściłem ten film chyba 6 razy z tego co pamiętam, mówię, bo to dosyć długi kawałek trwał. A chłopaki na interkomie mówią, no dalej, no bierz go, no przecież nie będziemy za nim tak jechać, co, wiesz, coś. No i w końcu już mi nerwy też puściły, no i poszedłem do przodu, mówię, no bo jakoś tutaj więcej nic się od kolegi nie pouczymy. Po prawej stronie widzimy kolejnego policjanta z kartonu oraz skutki po powodzi. No jak widać, Czechy też oberwały tą powodzią, która była też u nas w zeszłym roku. Naprawiają to, wygląda to bardzo podobnie jak u nas, głównie te wszystkie korytarze, gdzie są jakieś mostki, uliczki, one są zapadnięte, czasami jest jedna nitka czynna. Na pełno tego gruzu rzeczywiście w tej rzece się znajduje, kamieni, tego typu rzeczy. Non-stop jakieś tam są ostrzeżenia w tych miejscowościach, gdzie właśnie są tego typu mostki. No walczą z tym, wygląda to naprawdę bardzo podobnie jak u nas, na tym samym poziomie. Chociaż tutaj mam wrażenie, że postawili te znaczki i się trochę to zatrzymało. Może tam u nas ciutkę lepiej to wygląda, no, żeby tam nie przechwalać. No ale robi to też takie piorunujące wrażenie, że, no, że też lekko tutaj nie mieli, nie? No, nie jest to jakoś pocieszające. Na krzywdę ludzką, no to wiadomo, no, czy to Czech, czy Polak, nie ma to jakiegoś specjalnego znaczenia, ale rzeczywiście no, też mieli tutaj co robić. Tutaj taka jeszcze mała uwaga do tego, co wspomniałem już wcześniej. Mianowicie zobaczcie, zbliżam się do samochodu, jest tam jakiś tam Porsche, nie robi żadnych scen, nie przyspiesza, nie ściga się, zjeżdża do prawej, puszcza nas, nie ma żadnego problemu. Kolejny samochód Skoda też do prawej, po prostu jakby to mieli na nauce jazdy. No tutaj jest naprzeciwko, widzicie, taka sytuacja, że goście dołączą do ruchu i jakbyście ciągnęli dalej, to byście się mogli naganiać. Na tym też zapamiętajcie, żeby unikać takich sytuacji. Jak widzicie kogoś dojeżdżającego do drogi, no to od razu uciekajcie na prawy pas, bo zakładajcie, że po prostu wam wyjedzie. Widzimy już na drodze piękne zakręty, świetny asfalt, piękne łuki. No, czyli to już jest sygnał, że zaczyna się porządna droga 44, która jest kultowa wśród motocyklistów w Czechach, więc nie będę tutaj wam za dużo o nim opowiadał i zachwalał, bo to też możecie sobie w internecie poczytać. Zostawię was z tymi zakrętami w spokoju, no ale muszę dotrzymać słowa, które dałem Marcinowi, a propos piosenki, którą sobie nucił w kasku na tych zakrętach. Z góry przepraszam. Mi się harcują po
lesie szarżują, wszędzie dziś słychać donośny ich śmiech. Zawsze zwycięskie, waleczne, rycerskie, każda przygoda zabiera nam dech. Zobacz sam, jak gumisie skaczą tam i siam, bo gumisie cały świat już zna. Gumiś to fajny miś. Abracadabra to czary i magia, sekretem jest przepis na gumisiowy sok. Tam fokus, marokus, do starcia złych pokus, lecz misie zwyciężą, dla wroga to szok. Zobacz sam, jak gumisie skaczą tam i siam, bo gumisie cały świat już zna. Gumiś to fajny miś, gumiś to fajny miś. No, to dotrzymałem danego słowa Marcinowi. Pewnie mi YouTube zbanuje za ten utwór, no ale czego to się nie robi dla kolegów. A tymczasem wracamy do bardziej poważnych klimatów i popatrzymy sobie dalej, jak przebiega ta wspaniała droga numer 44 w Czechach. Poison you can think of, and I'm underneath the streetlight, but the light of joy I know is scared beyond belief, way down in the shadows, and the perverted fear of violence chokes the smile on every face, and common sense is ringing out the bell. This ain't no technological breakdown. Oh no, this is the road to hell. It's all just bits of paper flying away from you. Oh, look how we'll take a good look what goes down here. You must learn this lesson fast and learn it well. This ain't no upward mobile freeway. Oh no, this is the road. This is the road. Czy do niego wziąć coś też? On nie wziął piwa. Znaczy musi sobie wybrać, bo nie wiedziałem jakie chce, nie? Masz te browary? To daj ja sobie... Aha, myślałem, że tam pakujesz. A się na ziemię. No. Tym razem zatrzymaliśmy się na stacji na tankowanie, ale niekoniecznie paliwa. Jak widać, zaatakowane
do pełna, przynajmniej jeden kufer. Także teraz już wiecie na przyszłość, po co zabiera się kufry na podróż. Właśnie po to, żeby móc przewozić bagaż. Bardzo cenny. This is the road to hell. Jedziemy obecnie ostatnim odcinkiem specjalnym naszej wycieczki popołudniowej, mianowicie droga numer 11. Można zauważyć, że bardzo fajna, kręta droga, całkiem dobrej jakości asfalt, duże przewyższenia pomiędzy zakrętami, dosyć pusta ta droga, więc naprawdę fajnie. Oczywiście zaznaczam, że to jest koniec marca, bo pewnie czerwiec, lipiec, sierpień to jakiś tam ruch większy pewnie będzie turystyczny, ale no dlatego też wybieramy takie weekendy, gdzie spodziewają się mniej tych pojazdów i po prostu można się bawić zakrętami, a nie żeby bawić się ciągle w wyprzedzanie. No już robiło się dosyć chłodno, bo to w okolicach 7-6 stopni, także udajemy się w kierunku zachodzącego słońca. Jak widzicie tutaj na górce z lewej strony jeszcze jest troszeczkę śniegu, pewnie stok narciarski. No i udajemy się do naszego miejsca noclegowego, aby nacieszyć się ogniskiem z kolegami i poznanymi Czechami w naszym pensjonacie. Kiełbaski z ogniska, piwo bezalkoholowe, no i tak zakończymy ten dzisiejszy dzień. Nic nie robi. Nie wiem, Marcin. Dobrze, tylko wtedy. No, także dzisiaj 560 czy coś koło tego, nie? Później się skoryguje. 48 chyba. No i w sumie to już mamy na dzisiaj koniec, tylko tutaj ognisko już panie uszykowały, to się podłączymy i kiełbachy opylimy, nie? I będzie git. Na razie. Dzień dobry internecie. Dzień dobry internecie. Żawka, nie? Słuchajcie, mi pokazuje, no mi termometr pokazuje 3 stopnie ogólnie, nie? Będzie ciekawe. Dzisiejszy dzień rozpoczynamy z miejscowości Sanow w Czechach, udając się w kierunku drogi 11 na zachód, następnie przeskakujemy na drogę 310 i tutaj to ostrzeżenie, że jakość drogi jest fatalna, kiepska, fajna droga na Adventury i Scramblery, gdzie non stop jeździmy po, można powiedzieć, po szutrze, po rozwalonej drodze z dziurami. Następnie zawracamy na drogę 311 i tutaj dałem trójeczkę z tego względu, że główne błoto i piach. Natomiast jak wyczyszczą tą drogę po zimie, no to myślę, że będzie w dosyć dobrej kondycji, żeby sobie po niej powinklować. A końcówka to wiadomo, sam tranzyt już w kierunku Wrocławia i dalej na Poznań. Także zapraszam. Jadąc po Czechach możecie natknąć się na tak zwany czerwony asfalt. I pierwsze skojarzenie, jakie z tym miałem, kiedy pierwsze się zapuściłem na Czechy, to miałem takie, że jest to taka powłoka, jak stosuje się na pasach dla pieszych w miastach, żeby była większa widoczność. Takie czerwono-białe pasy się maluje, no i że jest to bardzo śliskie przy hamowaniu czy ruszaniu. Jak jest deszcz czy bardzo nagrzany asfalt, no to uślizg koła jest murowany i można sobie krzywdę zrobić. I to było moje takie pierwsze skojarzenie. No jeździłem po tych pasach kilka razy i tak mówię, no nie uślizga się, no i w końcu
zmusiłem się, żeby poczytać trochę o tym i się podzielę z Wami tą wiedzą. Mianowicie ta czerwona nawierzchnia jest stosowana na dojazdach do zakrętów i przeważnie po wewnętrznych jej częściach i jest to stosowane jako specjalne oznakowanie ostrzegawcze. Jeśli chodzi o cele, to jest ich kilka. Pierwszy to jest zwiększenie przyczepności. I teraz uważajcie. Czerwony asfalt to jest farba z domieszką kruszywa, na przykład żowica lub tam granat antypoślizgowy, który poprawia tarcie, by najzwyczajniej w świecie zapobiegać poślizgom. Ma też zapewnić takie ostrzeżenie, by przyciągnąć uwagę kierowców, sygnalizując, że zbliżają się do niebezpiecznego zakrętu, należy zwolnić. I wizualne spowolnienie. Instynktownie reagujemy i wiem, że reagujemy, bo sam reagowałem, więc wyraźna zmiana koloru, coś jest nie halo, zwalniamy. No i zwłaszcza w turystyce, no bo jak ktoś jest lokasem, no to wiadomo, jak te zakręty idą, że ślizgo trzeba uważać i oni tam już tak naprawdę z automatu ściągają nogę z gazu i wiedzą, jak się zachować, natomiast turyści, no to tam nie do końca. I tu nie mówię tylko o motocyklistach, ale też o samochodach. I co należy zrobić? No przede wszystkim no, zwolnić się przed tym zakrętem, zredukować prędkość, nie wykonywać gwałtownych ruchów kierownicą, zwłaszcza przy tam niższej przyczepności w deszczu, mimo że jest troszeczkę lepsza przyczepność, zachować ostrożność, no i nie hamować gwałtownie, należy wyhamować wcześniej, tak jak zawsze przed zakrętem i utrzymać stałą prędkość w zakręcie, także jak już kilkanaście razy jechałem po tego typu zakrętach i ani razu mi opona się nie uślizgła, ani przód, ani tył, odpukać oczywiście. Także spokojnie można się po tym poruszać. Tutaj jak widzicie, no pogoda nam nie dopisała w drugi dzień, bo myślałem, że ominiemy tą chmurkę deszczu. No jest taka mrzawka, im wyżej się wspinaliśmy, to było coraz chłodniej. No i coraz większy, że tak powiem, taki mały kapuśniaczek sobie padał, także tak na tych zakrętach dosyć tak kwadratowo żeśmy jechali, no ale mimo wszystko droga fajna, przyjemna, asfalt jest dobrej jakości, więc polecam. Co? Ty nie słyszysz mnie, nie? Że podgrzewane kamizelki chcesz? No, miałem kiedyś, nie? I na budowie to działało, nie? I Mogłoby to też wspierać na przykład kosztowało. podsuszanie, kurde, przemoczonej odzieży od środka, nie? Bo wiesz, jakbyś miał taką tylko że, bo były też opcje z rękawkami, ale ja nie chciałem z rękawkami, bo do roboty to mi tam kurwa niepotrzebne było, nie? Ale można się za tym rozejrzeć, to w połączeniu z powerbankiem daje, kurde, tak 2 godziny fajnego naprawdę grzania, nie? No. Jadymy? No, ubieram termorękawiczki. Ubieramy C. I możemy jechać. Nagrałbym kawałek, ale O, fajna sprawa, czas. ten ma znowu tego ćmika w papie. I to będzie niewizyjny, a nie możemy, wiesz, na filmach propagować wtedy palenia tytoniu Palenia. i alkoholizmu też, nie? Żadnych sekcji. Już tym alkoholizmem nie przesadzajmy. Jaka jest różnica pomiędzy niedostępną dziewczyną, a niewyżytą nimfowanką? 2 promile. Dobra.
śniadanie. Śniadanie. Tak? No. A nie chcesz? Co? Nie chcesz? Zjemy hot doga na czeskiej ziemi. Ej, Dobra, koniec kurwa zatrzymywań. Następny w Polsce. Kurwa, jedziemy w Burdel Kingu? Chyba nie. Nie jestem pewien. Tak tylko wam dopowiem, o co chodzi z tym całym Burdel Kingiem, bo się zacząłem nabijać. Bo chłopaki dopiero co zjeli po hot dogu lub po 2 na stacji w ramach śniadania, bo sobie tam już nic nie szykowaliśmy, bo chcieliśmy właśnie przed tym deszczem uciec i w sumie po części się udało, bo już teraz droga sucha i może pochmurno, ale sucho i to jest najważniejsze. Przeciwdeszczówek nie trzeba było wyciągać i jakoś się jedzie i nie jest zimno, jest ok. Natomiast mówię, już pierwszy tekst po drodze, no to był taki, że mówię, no po drodze do Poznania nie ma żadnego Burdel Kinga, nie? Także mówię, wiecznie tylko żarcie myślą, ja nie wiem, mówię, no dopiero co hot dogi zjadł, ja już jedzenie, także trzeba było kombinować później obiad po drodze i zaczynając skończyliśmy na BP, na burgerze roboty BP, no jakoś zjadliwy był, ale no życie. No a tutaj jak już widzicie jedziemy tą nieszczęsną drogą 310, no głównie żwir, kamyszki, piasek, no pusto, fajnie, świetnie, jakby była wyremontowana byłoby super, ale naprawdę niebezpiecznie, bo tutaj kontrola trakcji u mnie w Kawasaki no, miała co robić, bo co zakręt, lekkie, mocniejsze odkręcenie i tyłek tańczył. Także no, w tą pogodę, w takiej aurze no, trzeba uważać, bo ten asfalt tutaj postawia naprawdę wiele do życzenia, dlatego też taką ocenę dałem, że to jest na 1 ta trasa. Czekaj, jeszcze nie, puść jeszcze, muszę luz wstawić. Nie wróć. Dobra. Kurwa. Kuba! Pokręć kołem! Dobra. Następny. Kuba, pokręć kołem. Dobra. To było fajne, nie? Właśnie centralka. No, do heblowania wszystkie te. stare strugi, dłuta, no. Mój dziadek taki miał właśnie. Też miałem takie A z tyłu akwarium i laptop. Spoko. No, Baba Jaga jest, no. Słabo ją widać. U mnie na kamerze być widać.
jadąc obecnie tym odcinkiem drogi, no widzimy, że tam pełno śmieci, syfu na drodze, więc nadal jedziemy kwadratowo. Natomiast dla porównania mam parę wyjazdów w okresie takim bardziej ciepłym, letnim, gdzie ta droga jest wyczyszczona. No, zupełnie inny obraz drogi, też inna zieleń, wszystko budzi się do życia, wszystko zielone, świeże, takie wiecie, no, dające radość i pocieszenie. Dlatego słuchajcie, nie rezygnujcie sobie z tej drogi, tutaj tej końcówki, bo ona w bardzo fajnej winkle przechodzi. Można się fajnie poskładać, tylko trzeba poczekać troszeczkę na cieplejszy klimat. Mówię, urok w tym tam pod koniec marca czy początek kwietnia, oczywiście jak pogoda daje taką możliwość, że jest koło tych 10 stopni, można sobie wyjechać, powinklować sobie. No to jest fajnie, bo jest pusto i można sobie, może nie że poszaleć, ale no, doświadczyć tego, czego normalnie w sezonie nie można. Natomiast jeśli się wybierzecie pod koniec marca, czy właśnie początku kwietnia, no to musicie brać pod uwagę to, że właśnie na takich zakrętach, jak tutaj widzicie, po środku jest ten grysik, bardzo niebezpieczny, o, tak jak tutaj właśnie, że składając się w zakręt możecie na to najechać i to tak troszeczkę trzeba, wiecie, celować. No jest to trochę niebezpieczne, natomiast mówię, no jak my jesteśmy spragnieni zakrętów z Wielkopolski, bo no, jak już setny raz powtarzam, nie mamy takich dróg i zawsze będę zazdrościł ludziom z południa, gdzie po prostu przeskakują przez granicę i sobie mogą pojeździć po tych górach, czy to w Polsce właśnie, czy też w Czechach. No wszystko z głową, nie? Także mówię, my się wspinamy coraz wyżej. Widzicie, znowu się robi taka mała mrzawka, robi się mgła, czy tak zwana droga mleczna. No ale ma to jakiś tam swój urok, tak? No, jak widzicie, nie zapieprzamy tutaj nie wiadomo jak szybko. Jedziemy z normalnymi przepisowymi prędkościami i cieszymy się po prostu z jazdy i też tego Wam życzę.
to już jest koniec naszej wycieczki dwudniowej w weekendowym winklowaniu po Czechach, Polsce. Ale nie ma co płakać. Jeśli chcecie się wybrać następnym razem z nami na takie tego typu wyprawy, serdecznie zapraszam. Niedługo zostanie otworzona strona www.mototripy.pl, na którą serdecznie zapraszam. Możecie się zapisywać i na podróże bliższe i dalsze. Każdy rodzaj motocykla, nikogo nie wykluczam, nawet 125. Także śledźcie naszą stronę, nasz kanał. Do zobaczenia niebawem.